Jest zima 1945 roku. Zbliża się wielka ofensywa Armii Czerwonej. Przerażona ludność ucieka. Wszędzie chaos. W Ornecie, niewielkim mieście na Warmii, trwa ewakuacja pacjentów z kompleksu szpitala przeciwgruźliczego. Kilkuset pensjonariuszy musi uciekać na piechotę, jednak w budynkach wciąż przebywa około 70 chorych. Oni są zbyt słabi, aby podjąć ucieczkę. Co z nimi zrobić? W szpitalu decyduje się pozostać grupa sióstr Katarzynek, które wraz z chorymi schodzą do piwnic. Wśród leżących, którymi się opiekują, są ich 3 chore współsiostry. Bona ma 40 lat, Rolanda 31, a Gunhilda 27. Przechodzą ostre stadium gruźlicy. Sowieccy żołnierze po zajęciu miasta docierają do budynków szpitalnych, strzelają do chorych oraz biją, gwałcą i masakrują 3 leżące zakonnice. Gdy wreszcie odchodzą, pośród zabitych w kałuży krwi, z poszarpanymi ciałami i w podartych ubraniach, pozostają 3 kobiety, nie do poznania, lecz ciągle żywe. W kolejnych tygodniach, pomimo braku środków przeciwbólowych i opatrunków, z odwagą i cierpliwością przyjmują to, co się wydarzyło. Nie załamują się. Odrzucają gniew, żal i poczucie krzywdy. W imię Boga i miłości nieprzyjaciół przebaczają swoim oprawcom. A ty, co byś zrobił na ich miejscu? Aby mieć taką postawę, trzeba bezgranicznie kochać i umieć patrzeć szerzej. Kim były te siostry? Siostra Bona Pestka. Nie znamy miejsca jej urodzin. Śluby zakonne złożyła w Braniewie w 1932 roku. Była pracownikiem biurowym olsztyńskiego szpitala. Ofiarnie podejmowała trudne i monotonne zadania. Siostra Gunhilda Stefan. Urodziła się w Woli Wilknickiej koło Pieniężna na Warmii. Śluby zakonne złożyła w Braniewie w 1939 roku. Była nauczycielką dzieci. Modlitwą wstawienniczą ogarniała tych, którzy jeszcze nie odnaleźli drogi swojego życia. Siostra Rolanda Abraham. Urodziła się w Tolkmicku na Powiślu. Śluby zakonne złożyła w 1938 roku w Braniewie. Pielęgniarka i rehabilitantka. Pracowała w szpitalu we Fromborku. Okazywała szacunek i delikatność w podejściu do człowieka chorego i niepełnosprawnego. Zmarły kolejno po 8, 15 i 19 tygodniach cierpienia. Ich postawa już za życia wstrząsnęła tymi, którzy byli świadkami wydarzeń. Pomimo skrajnego bólu i tragicznej sytuacji pozostały wierne swojemu powołaniu i chrześcijańskim wartościom. Zostały pochowane na cmentarzu w Ornecie. W 2020 roku przy współpracy IPN-u przeniesiono je na cmentarz zakonny przy klasztorze sióstr Katarzynek w Braniewie. Dziś czekamy na ich beatyfikację.